jest awaria, założyłem pewną rzecz i muszę to teraz naprawić. Takich znaków w Borach tucholskich macie naprawdę bardzo dużo. Całkiem niedawno postanowiłem wybrać się na niezły trip po Polsce. Plany miałem ambitne, ale czy się udało? I co to za plany? Dowiecie się o tym, oglądając ten film do końca. Zobaczcie, jak spędziłem 12 dni w podróży przez Polskę w różne ciekawe i fajne miejsca. Kurde, może bym coś zabrał i sobie poczytał w wolnym czasie? To był żart, ja nie mam wolnego czasu. Pierwszy przystanek to Owland Ignalin, nowo powstające miejsce do motosportu. Ale nim przyjechałem na miejsce, najpierw udałem się do Urzędu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, bo musiałem tam dopilnować kilku tematów związanych z naszym rajdem King of Poland. Na miejscu na torze spotkałem się z Hubertem i Smaczkiem, pokazali mi kawałek toru, pokazali co nowego się zadziało na torze, także muszę wam powiedzieć, że to miejsce będzie obłędne. Szybka wizyta, bo przede mną jeszcze była długa trasa do Węgorzewa. Las Vegas 4x4. Ten film już jest u mnie na kanale, ale żeby wam przypomnieć, łapcie zwiastun z tego filmu i zapraszam was na pełny reportaż na mojego YouTube'a. Witajcie, jesteśmy na 10. edycji Las Vegas 4x4. Będziemy się bawić na grubo, tak? Jak to przystało na 10. edycję, będzie coraz ciekawiej, mamy coraz więcej terenów, coraz więcej ekip. Przyjechało dzisiaj do nas, bynajmniej zapisanych mamy około 80 paru ekip i liczymy na taką frekwencję. Pogoda dzisiaj nie jest za bardzo łaskawa, tak jak w ostatnich dniach. Padało cały tydzień, wiało, padało, także na trawersach będzie ślisko, na terenach ciekawie. Teraz się trochę poprawiło, także akurat na nasze plombowanie aut, odprawę i na pierwszy start. Już idę, czarny. Ty, to już trochę taka tradycja, bo rok temu jak tu byłem, to było identycznie. Też lało przed przyjazdem, a później się rozpogodziło, co? Pogoda jest identyczna rok w rok, jak tak można pośledzić po radarach, to jest identyko, co godzinę to samo. Znaczy teraz na pewno spadło więcej wody na metr kwadratowy niż ostatnio, ale To akurat na plus. offroad nie zna złej pogody, nie? Nie. No, także co, bawimy się. Oczywiście.
Podgorzej, popór. Co tu się wydarzyło? To późno, telefon masz? Dobrze, że pani telefon No, schowała. widzisz, mówiłam, czekaj, Czekaj. W Okulary załóż. końcu będę w mediach. No bo to się kameruje. O, najlepiej. Fajnie jest. Takie pieczątki mi się podobają. Trzeba myśleć, a nie tylko jechać. Dobra? Dobra, bo tam musimy. Co tu się... Las Vegas, przede wszystkim Las Vegas to jest to, że mamy gościnę, mamy barana, mamy żarcie, to jest jak na weselu i to cały czas od pierwszej imprezy, kiedy tu przyjechałem, podkreślam, że Las Vegas to jest normalnie jak na weselu. Tu jest wszystko. Jeszcze jakby odczepiny zrobili, jakieś, nie wiem, poprawiny, to by było normalnie rewelacja, nie? Także tu jest zarąbiście. Do zobaczenia za rok, w drugi weekend lipca. Możecie wpisywać już u siebie w kalendarz. Rezerwujcie terminy. Zapraszamy. Las Vegas dobiegł końca, ale dla mnie to nie jest koniec przygody. Przyjechałem Toyotą, więc stwierdziłem, że nie będę wracał do domu, do Wrocławia, tym bardziej, że muszę być w Ignalinie w czwartek, bo tam robię Adventure Campa. Więc stwierdziłem, że sobie zwiedzę Mazury, bo nie znam tych okolic, nie byłem tutaj zbyt często, nie bywam tutaj zbyt często, więc mam plan taki, żeby sobie tutaj właśnie zwiedzić okolice. Jadę sobie dzisiaj do Gołdapi. Z Gołdapi chcę potem wzdłuż granicy rosyjskiej dojechać do Elbląga i z Elbląga Bory Tucholskie w kierunku Ignalina. Także taka przygoda. Na ten moment mam zrobione 900 km. Myślę, że ta traska się tak zamknie w około 2000, ale fajnie. Mam trochę czasu, więc sobie pozwiedzam, nakręcimy coś na YouTube, jakiś odcineczek. Na Mazury przepiękne, kurde. No. Już takich klimatów w Polsce jak tutaj, no bardzo mało. Chcę tu wracać, zajebiście tu jest. A tu śpi, maluszki. Nie, maluszki. Ej, w ogóle sytuacja, jadę teraz po czymś polu. Lokalni właściciele pola otworzyli mi swojego pastucha, w ogóle mieli taki fajny akcent.
Pies się nazywał Rasputin. No powiem wam, powiedzcie, bo tam przez taką rzekę był most zamknięty, więc mówię, dobra, jedź tutaj, masz most, przejedziesz sobie elegancko. Bardzo mili ludzie, więc no kurde, czuć tutaj ten klimat takiej prawdziwej, starej polskości. A tu właśnie mamy most, przez który mogę przejechać. To jest chyba ich obóz tutaj. Gdzie żyją? Nieźle. No, fajnie. Tutaj, tam daleko, gdzie widać te namioty, tam jechałem wzdłuż tej rzeczki. A tutaj zobaczcie, takie jest miejsce na ognisko. Miejsce na ognisko ogólnodostępne, gdzie mamy miejsce na grilla. Mamy ruszt. Ale co mnie zaciekawiło, musiałem się zatrzymać, wam to pokazać. Tutaj oczywiście jest plac zabaw, taki już, który mocno zarósł. Ale to jest ciekawe. Zobaczcie. Idziemy tutaj do szafeczki. Otwieramy. I co my tu mamy? Zobaczcie. Różne kuźwa, bajeczki dla dzieciaków, książki. Kurde, może bym coś zabrał i sobie poczytał w wolnym czasie? To był żart. Ja nie mam wolnego czasu. O, nawet jakiś książka dla dorosłych jest. Także kurde. Gry, zabawy. Tutaj można też sobie zjeść, jest kubeczek, jest woda. Dawno tu widać nikogo nie było. Pełno tutaj różnych martwych pszczół, szerszeni. Fajnie. Nie miałem jakiegoś większego planu, po prostu były miejsca, do których chciałem pojechać i między punktami rysowałem sobie traka, po którym się przemieszczałem, w trakcie go modyfikując, bo czasami po prostu niektóre drogi były ślepe. Ale serio, Mazury urzekają takim fajnym klimatem. Ja cały czas mówię w moich filmach, że Polska to jest naprawdę fajny kraj do zwiedzania, do podróżowania samochodem. No i dojechałem nad Gołdap, nad jeziorko Gołdap. Tutaj za mną, tam po drugiej stronie brzegu, już jest Rosja. Zjem sobie śniadanko, wypiję kawę i pojadę dalej. Jeszcze nie wiem gdzie, w tym pogoda fajna się robi, więc pewnie gdzieś nad jezioro nocleg. No fureczka tutaj stoi, czysta woda za mną, fajnie. Tutaj, w tym miejscu mamy granicę państwa i za tym płotem jesteśmy już w Rosji. Dokładnie to wygląda tak. Tu już jest Rosja. Także chyba najbliżej położone miasteczko tutaj. No, traska na dzisiaj już ładna. Tak wygląda. I plan mam taki, żeby wrócić w okolice Węgorzewa i tutaj nad tym jeziorkiem pojechać na camping.
Kurde, ale przyjechałem na piękną miejscówkę. Piękna jest po prostu, jest tu piękna, czysta woda, bardzo płytko, fajnie. Słońce w końcu wyszło, ale co mi się nie podoba? Zobaczcie, ktoś tu był przede mną i zostawił syf. Co ja mam powiedzieć? No wezmę ten worek i posprzątam. Kurde, jak muszę takie piękne miejsca jak to tak zaśmiecać? Nie rozumiem tego w ogóle. Idę się wykąpać, bo jest fajnie ciepło. Jak to się mówi? Jaki góral, taki łoscypek będzie. Bo zrobimy taki góral. Jak z tego łosypka łoscypek. Żegnam się z tą fajną miejscóweczką, a miejscóweczka jest przefajna i jadę dalej. Tym razem kierunek wzdłuż ruskiej granicy Zatoki. Także dzisiejszą noc mam w planach spędzić nad Zatoką. Szkoda, że pogoda jest taka kurde kapryśna trochę, bo nie ukrywam, że mogło być trochę cieplej. Wczoraj na drogach polnych, po których wczoraj jeździłem, leśnych, no było bardzo dużo wody, ponieważ padało tutaj na Mazurach dość mocno. I muszę wam powiedzieć, że wody było na tyle, że dzisiaj rano jak uruchomiłem, to wszystkie rolki piszczały. I to była taka woda, wiecie, zmieszana z piachem, z błotem, bo ona nie była przezroczysta, tylko taka brązowa mocno. Widować komarów pełno. Fajna dróżka, fajne do wody. Muszę wam powiedzieć, że pogoda się popsuła. Zobaczcie jaka mgła jest za mną. Widzicie tę mgłę? No jest masakra. Jest dopiero 2 godzina i temperatura spadła do 15 stopni z 25. Także im bardziej na zachód, tym zimniej. No ale co? Jadę. Nie ma co. No i dojechałem nad
Zalew Wiślany. Tam z tyłu mamy Rosję. To jest ostatnie takie miasteczko najbliżej położone granicy właśnie na Zalewie Wiślanym od strony Warmii. No i co? Pogoda nie zachwyca, zimno, ale jest nadzieja, bo tam widać już przyjaśnienia, więc na wieczór ma być bezchmurnie. No ale nie się wykąpię. Korzystając z okazji, że pogoda była straszna, po prostu bardzo mocno wiał wiatr i było bardzo zimno, wybrałem się na wycieczkę po Nowej Pasłęce. Nowa Pasłęka to jest miejscowość, która kiedyś dzieliła Prusy i Warmię, a właściwie rzeka Pasłęka dzieliła Prusy i Warmię. Ogólnie jest to bardzo mała wioska. Największym budynkiem w tej wiosce jest budynek Straży Granicznej i gdy postanowicie przyjechać tam na nocleg, musicie się liczyć z tym, że będzie was odwiedzać Straż Graniczna. Mnie podczas tego wyjazdu kilka razy skontrolowała Straż Graniczna, raz policja i raz Straż Leśna. Na szczęście z każdym po fajnej rozmowie obyło się bez mandatów, bez jakichś przykrych niespodzianek. Widzicie to? Gdzie wy to widzicie? W końcu pierwszy raz budzę się i jest słoneczko. Bo ostatnie moje noce na Mazurach pobudki były mgliste, były chmury nisko, a dzisiaj jest słońce, nawet jest ciepło, no tylko ten wiatr tutaj dość mocny, akurat w tym miejscu od zatoki mocno wieje, no ale fajnie, wypiję sobie kawkę. No i dzisiaj kierunek Bory Tucholskie. Trochę kilometrów do przejechania, ale też muszę te Bory sobie zjeździć, bo nie mam ich zjeżdżonych zbyt mocno. Więc jest na to okazja. Zjeżdżałem Bory z autem. Wszystko z autem, żadnych problemów. Wszystko jest jak należy. Wczoraj sobie poleżałem, chwilę przypatrzyłem, czy coś się nie wydarzyło. No bo jednak no to jest stare auto, trzeba przypatrzeć, trzeba takie auto sprawdzać, bo różnie może być. I co? Kawusia i lecimy w trasę. No i opuszczam nadmorskie klimaty, ale powiem wam, że zaczyna się chmurzyć z tamtej strony, bo tam są chmury. Więc tak jak zapowiadali w pogodzie, tak będzie, bo za 2 godziny ma być znowu tutaj, mają być niskie chmury i nic nie będzie widać. Więc kieruję się tam, gdzie jest trochę cieplej, bo powiem wam, 15 stopni i wiatr latem to nie jest nic przyjemnego. A posiedziałoby się nad tym morzem, nad tą zatoką. Posiedziałoby się nad tą zatoką, ale nie w tych waruneczkach. Nie w tych waruneczkach. Także kierunek Bory Tucholskie. Tam już na wprost widać Flomborg, a dalej Wyszotczyznę Elbląską. A ja jadę wałem. Nie wiem, czy to jest legalne, ale nie było żadnych zakazów i widać ślady, więc nie mam pojęcia. No, przejedziemy, zobaczymy. Tarum nad Wisłę, panie i panowie. Ale co wam powiem, mimo że jest wiatr, to w tym miejscu jest znacznie cieplej niż na wybrzeżu. Jesteśmy gdzieś tak 50 km w głąb lądu i temperatura mocno wzrosła. No i mamy piękne słoneczko, ale będąc pod sklepem jest awaria. Założyłem pewną rzecz i jest awaria i muszę to teraz naprawić. I awaria polega na tym, że tutaj widzicie, poci się spod dolnego i górnego korka. Być może muszę tylko dokręcić, bo wymieniałem olej przed wyjazdem. No nic, także muszę teraz wyciągnąć graty, żeby się dostać do skrzynki z narzędziami. Także chwila przerwy w dalszej podróży. No faktycznie korek na dole był luźny,
I teraz muszę trochę uzupełnić oleju, bo no myślę, że trochę go wyciekło, a szkoda, żeby atak się nie smarował, bo jak jest mało oleju, to najgorzej ma atak, on się wtedy słabo smaruje. A że nie mam za bardzo jak tego zrobić, nie mam strzykawki, ani nie mam no to prowizorka, robimy taki lejek z kartki, wkładamy w otwór i tutaj lejemy olej. No tamte setka powinna spokojnie wystarczyć. Oczywiście lejemy do momentu, aż nie zacznie wyciekać tutaj dołem, ale jak ma się mocno wyliftowane auto, to warto jeszcze wjechać gdzieś na górkę i dolać te 200 więcej. No i koniec drogi. No i dojechałem na fajną miejscóweczkę, zadrzewiona, więc rano nie będzie tutaj zbyt jasno, z dostępem do wody, prywatna plaża. I co? Ja to miejsce już sobie kiedyś tutaj jadąc z Tomkiem Orłowskim, pozdrawiam, zresztą teraz do mnie chłopaki przyjadą. Wbiłem sobie tutaj szpinetkę, bo podobało mi się to miejsce. Kurde, szkoda, że nie mam wędki, bo to jest pełno ryb. Pełno ryb tutaj jest, ale w ogóle fajne są bory tucholskie do jeżdżenia autem terenowym, bo tutaj jest bardzo dużo dróg udostępnionych do ruchu. Zobaczcie, pokażę wam. Tu nie będzie widać. O, tam widać tablica. Droga, powiem wam, taka typowo leśna, nie za równa i udostępniona do ruchu. Także no, bory tucholskie mogą. Powinniście brać wszyscy przykład i udostępniać drogi leśne ludziom, żeby mogli zwiedzać, bo jeżdżenie po lasach to nie jest tylko jazda, to jest również właśnie zwiedzanie okolic, to jest atrakcja turystyczna. I właśnie takimi autami, po to się takie auta ma, żeby jeździć i zwiedzać. No i my to robimy. No i ja to robię, jeżdżę, zwiedzam, ale zaraz muszę tu wskoczyć do tej wody, bo jest mi strasznie gorąco. Dzisiejsza pogoda jest po prostu cudowna.
Fajnie po takim kilkudniowym, bezludnym, no, spędzaniem czasu samemu. Jak ktoś do Ciebie przyjedzie i mamy gości, tu jest Tomek, Bartek z rodziną, jeszcze przyjedzie zaraz Butek i kto? I Łoński chyba. Tak, jest fajnie. I ognisko chcę zapalić. W ogóle pierwszy raz od 4 dni rozpaliłem ognisko. Na Mazurach nie dało rady rozpalić ognia. Całą rozpałkę zużyłem, wszystko zużyłem. Nie dało rady, a teraz pięknie się pali. Jedna pogoda, sucho, fajny klimacik. Tego gościa w niebieskim tutaj możecie nie kojarzyć z telewizji. Jest bardzo znana osoba w okolicach Borów Tucholskich. Tak to skromny człowiek z telewizji. Ładny, ale skromny, nie? No, dokładnie. Spędziliśmy fajnie czas przy ognisku, na łonie natury. Naprawdę fajny był ten dzień. Dzień dobry, o poraneczku. Piękny dzisiaj poranek, jest światełko. Fajne tu u góry. No trzeba sobie zrobić kawę. Więc robię kawę i dzisiaj plan jest taki, żeby dojechać nad jeziora niedaleko Ignalina i jeszcze zanocować nad jeziorem, a jutro już zaczynamy Adventure Campa. Fajnie, bezwiecznie, cicho, naprawdę tutaj klimat nad tym jeziorem w nocy no był przezarobisty. Spokojna woda, piękny zachód, gwieździste niebo. No i lis przyszedł w nocy, strącił mi worek, obudził mnie rano, bo narobił hałasu, strącił mi worek, wszystkie śmieci, worek oczywiście na śmieci, wszystkie większe śmieci dziś rozciągnął, musiałem to wszystko posprzątać. No biedny lisek jest bez nogi jednej. Na pewno tu się kręci, no bo tutaj ludzi dużo, więc coś tam sobie upoluje w śmieciach. Podejdziemy do niego, zobaczymy, może uda się bliżej. No oczywiście trzeba uważać, żeby on nie był, powiedzmy, jakiś chory. Dlatego zachowuję odpowiednią odległość. Mam założony taki dłuższy obiektyw, więc mogę go ściągnąć. No, woda już bulgocze. Także... Zobaczcie, takich znaków w Borach Tucholskich macie naprawdę bardzo dużo, ale czym to jest spowodowane? Ponieważ w tych lasach, w tych borach jest bardzo dużo pojedynczych osad, wiosek rozmieszczonych na terenie lasów. No i ci ludzie muszą jakoś dojeżdżać, dlatego właśnie udostępnili te drogi do ruchu. Są to drogi szutrowe, są to drogi leśne, czasami w lepszym, w gorszym stanie. Ale dzięki temu w Borach mamy gdzie legalnie jeździć autem terenowym, nie tylko, bo można tutaj wszystkim jeździć, nawet osobowym, bo niektóre drogi są dość proste. I to jest właśnie fajne, że nie dosyć, że mamy dobrze oznaczone drogi, to jeszcze mamy ich bardzo dużo. A jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej z życia, z mojego codziennego życia, gdzie jeżdżę, co robię, to zapraszam Was na moje social media, na Instagrama One Offroad One Family i na Facebooka. Łukasz, na Facebooku znajdziecie mnie w moim prywatnym profilu Łukasz Talaga. Publikuję tam bardzo dużo relacji
postów troszkę mniej, ale na relacjach naprawdę dużo się dzieje, także możecie mnie śledzić na bieżąco, zobaczyć co robię, co porabiam, gdzie jestem. Moje życie obraca się wokół offroadu, bo jest to już moja praca, jest to moja pasja i jest to moje życie. Także jeżeli też macie taką pasję, też lubicie offroad, przygodę, to wbijcie do mnie na social media, śledźcie mnie, bo tam jest dużo fajnych, ciekawych rzeczy. I właśnie w Borach znajdziecie dużo takich słupków, które prowadzą Was do różnych małych lub większych osad miejscowości. I najczęściej właśnie przy tych słupkach, tak jak prowadzą strzałki, te drogi też są udostępnione do ruchu. Czyli są legalne. Czyli wychodzi z tego słupka, że mogę jechać tam i stamtąd przyjechałem i tam też mogę jechać. Także no fajnie. Zwiedzajcie i jeszcze raz zwiedzajcie, eksplorujcie Polskę. Napiszcie w komentarzach, gdzie są jeszcze takie miejsca w Polsce, że mamy tak dużo dróg udostępnionych do ruchu, gdzie są takie fajne tereny, widokowo, dużo natury, stawy, jeziora, rzeczki. To pojadę tam i to zeksploruję. No i jadę w kierunku już tak naprawdę Adventure Campa. No, trochę drogi przede mną jest. Mam już traka, sobie zrobiłem w nocy. Ale troszkę go jeszcze chcę zmodyfikować, bo chcę sobie pojechać tutaj tędy przez te jeziora takie, co tutaj są w Borach Tucholskich. No i kierunek Ignalin, ale prawdopodobnie nocleg sobie zrobię jeszcze gdzieś w tych okolicach, tak żeby rano dojechać do Ignalina w czwartek. No bo trzeba piecząteczki powieszać, trzeba trochę rzeczy tam ogarnąć, takich organizacyjnych. No i co, Adventure Camp, no też będziemy się bawić, integrować, będzie fajnie. Wczoraj też była fajna integracja, dzięki chłopaki, że wpadliście, bo fajnie było wasze mordki zobaczyć po, no w sumie kiedy my się widzieliśmy, 3 tygodnie temu. No, także co, lecę dalej. I to by było na tyle. Jeżeli Wam się podobał ten film, zostawcie subskrypcję na kanale, komentarz, lajka. No sami wiecie, że trzeba w ten sposób wspierać twórców na YouTubie. No, a w kolejnym odcinku zobaczycie chyba najlepszy nocleg do tej pory. Dużo ujęć z Adventure Campa, naprawdę dużo ujęć z Adventure Campa. Tak, jeepy jeżdżą też w terenie. Impreza była udana, wszystko zostało zjedzone i wypite. One off-road, one family.